moi drodzy, witam się z Wami po majówce. Ja miałam dzisiaj przed Wami wystąpić w letniej zwiewnej sukience, ale przyszło ochłodzenie, założyłam sprawdzony polar mojego męża i moje ulubione robocze kalosze. Razem z tym ochłodzeniem przyszły upragnione, wyczekiwane opady deszczu, z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo już ta wilga u nas śpiewała od kilku dni i podejrzewałam, że może ten deszcz spaść, bo padało u nas przez 2 dni, tak naprawdę przez 2 noce. Ten deszczyk padał sobie tak bardzo miarowo, spokojnie, więc ta woda pięknie wsiąkała w glebę i te rabaty są naprawdę tak fajnie nawodnione. I ja chciałabym dzisiaj wykorzystać ten fakt, bo chciałabym Was zabrać na rabatę z moim tunelem różanym. Ja Wam właśnie opowiadałam, że chcę tam posadzić fajne połowojniki, takie nowe odmiany takich miniaturowych hortensji, które chciałabym połączyć jakoś troszeczkę inaczej. I wykorzystując właśnie, że spadł ten deszcz, nawodnił tą glebę, ja chciałam resztę tej rabaty wyściółkować korą i zatrzymać tą wilgoć w glebie. Także przez majówkę piłam sobie mrożoną herbatę, a dzisiaj mam termos z gorącą herbatką, ale to nic, zaraz się trochę rozgrzeje przy pracy. Ja Wam tam zaraz opowiadam, z czym w ogóle połączyłam te hortensje. Dlatego, że zazwyczaj hortensje sadzi się takich, no to są takie sprawdzone połączenia, czyli właśnie trawy ozdobne, rozplenice, jakieś miskanty, jeżówki purpurowe. To są takie sprawdzone, dobre połączenia, tak jak na przykład teraz czosnki ozdobne i łubiny. Ja myślę, że już naprawdę w każdych ogrodach takie połączenie jest, bo jest to połączenie sprawdzone, często spotykane w ogrodach. Natomiast ja chciałam dać tym hortensjom coś innego, poszukać jakichś fajnych, ciekawych bylin, które byłyby po pierwsze bezproblemowe, fajnie by sobie radziły w tych okresach suszy i nie wymagałyby ode mnie właśnie jakiejś pielęgnacji w trakcie sezonu. Także biorę kubek herbaty i zabieram Was na rabatę. Może jeszcze na samym początku powiem, że cała ta konstrukcja, cały ten tunel niestety nie jest do kupienia przez internet, dlatego że wykonał go dla nas tata mojego męża. Jest on wykonany ze starych części, ze starych elementów tunelu foliowego, takiego na warzywa. Natomiast te poprzeczne elementy są z prętów, takich prętów żebrowanych do zbrojeń. No i ja sobie tak naprawdę zaprojektowałam taki prostą konstrukcję. Ten tunel składa się z takich 3 głównych łuków, natomiast właśnie te poprzeczne pręty będą mi służyły jako stelaż do przypinania poziomo pędów róż, żeby uzyskać właśnie większe, obfitsze kwitnienie. No i dla tych powojników. Myślę, że nawet jeżeli będę tutaj chciała coś pomiędzy przyczepić, no to bez problemu będę mogła tutaj poprzeplatać jakieś sznurki czy żyłki, no i tym sposobem wykorzystać właśnie tą przestrzeń do nowych pnączy. Także może ja zacznę właśnie od tej strony, to jest ten fragment, to jest to wejście tym tunelem różanym. No i chciałam, żeby troszeczkę było tutaj jakiejś symetryki, natomiast widzę, że się pręt nam przesunął i średnio jest to symetrycznie. Natomiast ja już sobie tutaj właśnie przygotowałam korę, którą będę ściółkowała ten fragment rabaty. Tutaj jeszcze robiłam takie małe poprawki, no i chciałam podosadzać więcej takich traw, dlatego że jest tutaj spadek, jak widać, no i nie chciałam tutaj sadzić nic takiego bardzo i drogiego, i takiego cennego dla mnie, dlatego że jak widzicie tutaj ta nasza podpora drewniana już zaczyna się delikatnie, rzecz ujmując, psuć i wiem, że niedługo trzeba będzie tutaj wprowadzić ciężki sprzęt, trzeba tutaj będzie przeprowadzić renowację i wziąć się za porządny murek oporowy, dlatego wydaje mi się, że te trawy tutaj sobie po pierwsze poradzą, po drugie nawet jeżeli ja je wykopię, to będę mogła sobie je od razu przy takich pracach jakichś budowlanych podzielić, no i tym sposobem od razu zyskam nowe sadzonki. Tak jak Wam wspominałam, ja tutaj posadziłam dużo hortensji, no i te hortensje powtarzają się zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Wybrałam sobie tutaj odmiany Skyfall. To są tutaj te takie drobniejsze hortensje. One mają dorastać do metra 20 przy podobnej szerokości, tak około metra. Zobaczymy, jak one sobie tutaj poradzą, bo jednak tutaj jest taki no, dosyć spory spadek, natomiast głównie z tego względu postanowiliśmy z mężem wyłożyć te linie, bo takie podlewanie na takim spadku kompletnie nie byłoby efektywne
i szkoda by było tak naprawdę wody. Także tutaj posadziłam takie dwie niższe hortensje. Tutaj z tyłu mam hortensję Limelight, więc jest to już wyższa hortensja. I celowo przy niej tak blisko posadziłam łubiny, dlatego że u mnie łubiny w drugiej połowie lata nie wyglądają już ozdobnie. Tak naprawdę w ogóle nie wyglądają. Zazwyczaj ta ich rozeta brzydko usycha, one potem mają jakieś szkodniki, więc stwierdziłam, że po prostu po kwitnieniu tych łubinów, no bo w tym momencie te hortensje są malutkie. I tak naprawdę to łubin tutaj ozdabia rabatę, a jest to łubin, który się sam wysiał, więc ja go przesadziłam z innej rabaty. Na szczęście ładnie kwitnie, bo tak naprawdę nie wiedziałam, co to będzie za kolor. Natomiast po jego kwitnieniu i w momencie, kiedy on już będzie miał brzydsze te liście, przysłonią go właśnie hortensje i przysłonią go rdesty himalajskie, bo ja tutaj właśnie sobie posadziłam 3 rdesty himalajskie. One są w odmianie Ample Pink i one mają tutaj dawać troszeczkę takiego jakiegoś fajnego koloru, dlatego że będą tutaj dominowały głównie biele, fiolety, no i właśnie zieleń z różnych traw ozdobnych. Jednak chciałam to trochę przełamać, żeby nie było tutaj zbyt fioletowo i zbyt nudno. Jeśli chodzi o trawy, no to ja tutaj posadziłam sobie nowości tak naprawdę dla mnie, dlatego że u mnie głównie są właśnie seslerie i je również tutaj wprowadziłam, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie rabaty. To są seslerie Heuflera, jak dla mnie żelazne trawy, naprawdę sprawdzają się w ekstremalnych warunkach, zarówno na słońcu, jak i w półcieniu. Im tak naprawdę nic do szczęścia nie potrzeba. Natomiast te dwie tutaj trawy z białymi obrzeżeniami, to już są tak naprawdę dwie odmiany. Tutaj mamy tużycę Everest, natomiast tutaj Wam muszę napisać tą odmianę, bo jej nie pamiętam, natomiast ona jest taka w budowie lżejsza. Widzicie, że te jej źdźbła falują, ruszają się pięknie na wietrze, więc one nadają tej miękkości i zwiewności. Jednak ze względu na to, że one są tak naprawdę z daleka do siebie podobne, postanowiłam je posadzić koło siebie, bo ten rok będzie taki eksperymentalny, jeżeli chodzi o uprawę tych traw. Ja ich w życiu nie miałam w swoim ogrodzie i zobaczymy w ogóle, jak się tutaj sprawdzą. Chciałam po prostu czymś przełamać te seslerię, tą taką ciemną zieleń, no i chciałam, żeby te fajne białe obrzeżenia pasowały właśnie do bieli hortensji. Za hortensjami posadziłam czarcikensy i mam je tutaj 2 sztuki. Na drugiej rabacie obok mam ich posadzone już zdecydowanie więcej. Czarcikens to jest taka fajna bylina, ona rośnie, kwitnie w drugiej połowie lata. I ona ma takie fajne fioletowe kuleczki. Jest to roślina łąkowa, która tak naprawdę nie ma jakichś szczególnych od nas wymagań i nie trzeba jej pielęgnować w trakcie sezonu, a ze względu na to, że właśnie ona kwitnie pod koniec lipca i w sierpniu, zapełnia nam fajnie to kwitnienie po tych wszystkich floksach, różach i tak dalej. Ten okres u mnie w ogrodzie no nie jest zbyt obfity właśnie w jakiekolwiek kwiaty, więc myślę, że taki czarcikens da fajne tło dla tych hortensji, natomiast takie przełamanie właśnie kolorystyczne będą pełniły tutaj te rdesty himalajskie. I tutaj tak naprawdę powtórzyłam te same trawy, czyli mamy seslerię, mamy te same tużyce, mamy tutaj też takie wysiewane przeze mnie firletki. Mam nadzieję, że one zakwitną na biało, bo takie wysiewałam. Jednak z tego, co słyszałam, no to z tymi nasionami bywa różnie. Nie chciałabym tutaj wprowadzać takiego różu, tych takich typowych firletek. Chciałam to właśnie taką odmianę z białymi kwiatami, żeby uzyskać taki fajny srebrzysty odcień, który pasowałby właśnie do trzmielin, które z tyłu tam rosną. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj również mam posadzone hortensje odmiany Skyfall. Powtórzyłam czarcikensy, więc tutaj wszędzie są czarcikensy, ale żeby dodać więcej fioletu do powojników, które zaraz Wam pokażę tutaj przy tym łuku, posadziłam powojniki bylinowe i to są powojniki bylinowe, które ja już Wam pokazywałam przy filmie właśnie o uprawie powojników i o przycinaniu powojników. Jest to odmiana Arabella, powojnik bylinowy, który kwitnie naprawdę przez całe lato. Można go
sadzić przy takich delikatnych podporach. Ja Was zaraz pokażę właśnie, jak rozwiązałam sadzenie i w ogóle ozdobę tego powojnika po drugiej stronie. Tutaj zdecydowałam się go posadzić właśnie pomiędzy tymi dwiema hortensjami, żeby on się tak fajnie płożył, troszeczkę na nich wspinał. Myślę, że będzie to ładnie wyglądać, że te jego fioletowe kwiatuszki będą tak przenikały te duże kwiatostany hortensji, ponieważ ta hortensja Skyfall ma takie kwiatostany pełne. To nie jest żadna hortensja taka ażurowa. I żeby wypełnić właśnie te pustki, te luki na tych rabatach, zanim te hortensje nabiorą tej masy, no to przesadziłam tutaj moje maki. I zobaczcie, to są maki bylinowe, maki, które wysiewałam w zeszłym roku metodą winter sowing. I to ma być odmiana Princess Victoria Louis, więc to ma być taki piękny, łososiowy kolor. I wreszcie ma kwiaty, wreszcie będę mogła go popodziwiać. Ja go tutaj tak naprawdę posadziłam jeszcze więcej, tylko tu już miałam takie malutkie sadzoneczki. One prawdopodobnie w tym roku jeszcze nie zakwitną, ale mi to całkowicie, absolutnie nie przeszkadza. Cieszę się, że w ogóle się poprzyjmowały, bo maki nie za bardzo lubią to przesadzanie. No i tak naprawdę tutaj mamy znowu nawiązanie i połączenie z drugiej rabaty, dlatego że rosną już tutaj jeżówki blade. To są jeżówki blade, które kupiłam 2 lata temu, w ogóle po to, żeby móc zebrać z nich nasiona, żeby po prostu wysiać je dalej na rabatach. Także to one będą tutaj tą byliną w drugiej połowie lata, które właśnie połączą się razem z kwitnieniem z tymi bylinowymi powojnikami. No i a propos właśnie tych powojników, mówiłam Wam, że te bylinowe mogą rosnąć pomiędzy innymi krzewami i bylinami i płożyć się bardziej tak po ziemi, jako taka roślina okrywowa tak naprawdę, ale możemy je sadzić przy takich niskich podporach. One będą się delikatnie wspinać, oczywiście możemy im pomagać podpinając je, natomiast ja tutaj postawiłam takie malutkie, fajne obeliski w rdzawym kolorze. Także to są takie fajne, miniaturowe obeliski. One się też będą nadawały do takich wyższych bylin, jak na przykład ostróżki. Dlatego, że ostróżki sobie jak najbardziej poradzą. To są też takie kruche byliny, lubią się wyłamywać, więc jak najbardziej również i do nich będą się nadawały. A tutaj te wielkie czosnki, które widzicie, no to jest perełka mojego męża, dlatego, że jak Wam opowiadałam, mój mąż uwielbia czosnki ozdobne i ja mu kupiłam w zeszłym roku olbrzymie cebulki i tutaj naprawdę nie kłamię, te cebulki były wielkości no, głowy naszej Florki, czyli naszego malutkiego czarnego pieska. To były naprawdę olbrzymie cebulki. Są to czosnki odmiany Ambassador, więc to są czosnki, które tak naprawdę kwitną chyba najpóźniej ze wszystkich czosnków. Z takich późniejszych znam jeszcze odmianę Summer Drummer, ewentualnie już później takie czosnki główkowate. Natomiast jeżeli chodzi o takie pełne fioletowe kule, no to te czosnki naprawdę robią tutaj robotę. No i mam nadzieję, że zachwycą nas kwitnieniem, no i że ja i mój mąż się po prostu zakochamy w tym widoku. Natomiast tutaj moja perełeczka, zobaczcie. Biały wielosiu. No on jest przepiękny. Mam nadzieję, że również mi się wysieje tutaj na rabacie i że siewki będą miały cechy tej rośliny matecznej, bo ja mam wielką słabość zarówno w ogóle do wielosiłów, jak i do białych roślin. One mi się wydają świecić na rabacie właśnie wieczorem. Wyglądają naprawdę przepięknie, wyglądają elegancko i subtelnie i biel jest takim kolorem, do którego możemy tak naprawdę dodawać i miksować przeróżne inne kolory, inne barwy i zawsze będzie to wyglądało dobrze. No i z tej strony moje niezawodne floksy kanadyjskie pomiędzy samosiejkami Orlai. Ja Wam już właśnie mówiłam, że lubię właśnie wykorzystywać niższe byliny, które wcześniej kwitną pomiędzy różami, bo zanim te róże nabiorą masy, zanim one się zbiorą do kwitnienia, no to ta gleba jest odkryta, nic się na tej rabacie nie dzieje, a dzięki temu ja mogę podziwiać te błękitne chmurki, a dodatkowo floksy te kanadyjskie przepięknie pachną. Naprawdę jest to taki delikatny, słodki zapach, który po prostu umila tutaj pracę na ogrodzie. No i za tymi różami, to są róże w odmianie Mocha Rosa, postanowiłam dodać sobie troszeczkę więcej irysów i tego irysa
połączyłam właśnie z ostróżkami. Mam nadzieję, że ich kwitnienie się spotka, chociaż trochę, bo taki miałam plan. Jest to irys taki niebieski, tutaj oczywiście Wam napiszę nazwę, natomiast te ostróżki, no tu jest taka niespodzianka. W moim zamyśle chciałabym, żeby one były błękitne, natomiast te ostróżki wysiewałam w zeszłym roku, również tą metodą winter sowing, także zobaczymy, co z nich wyjdzie. Cieszę się, że w ogóle mi wyszły, że już niektóre się naprawdę zbierają do kwitnienia, dzięki temu będę mogła wreszcie zobaczyć, jaki kolor kwiatów będą miały. Brunerki już kończą, ale jeszcze ten błękit gdzieś widać. Naprawdę to są takie wdzięczne byliny. Później te ich liście będą tutaj zakrywały spód przy różach, także zapełnią ten fragment przy przejściu, przy łuku. Ja się w takim razie biorę teraz do pracy, bo chciałabym rozsypać korę po drugiej części i wrócę do Was za chwilę, bo pokażę Wam, jakie odmiany powojników posadziłam przy tunelu, w jakich są kolorach i dlaczego wybrałam akurat takie. Zrywa się coraz chłodniejszy wiatr, więc ja pozwoliłam sobie założyć czapkę, dlatego że robi mi się już naprawdę bardzo zimno, a chciałabym Wam opowiedzieć o powojnikach, jakie tutaj wybrałam. Ogólnie w moim ogrodzie raczej nie znajdziemy powojników tych wcześnie kwitnących. Mam do nich jakiś uraz. W tym roku kwitnie mi jeden. Ja wolę te powojniki późno kwitnące. Jakoś one są bardziej odporniejsze. Dodatkowo ja lubię wiosną przyjść do takiej kępy powojnika, ściąć ją nisko, zdjąć całą górę tych zeszłorocznych pędów, wyrzucić ją na kompost i czekać na nowe, świeże pędy. Nie lubię usuwać tych bocznych listków, tak jak to trzeba w przypadku tych wcześnie kwitnących, no bo one po prostu kwitną na tych pędach zeszłorocznych. Po prostu nie chcę sobie dokładać tej pracy w marcu. Dodatkowo w ogrodzie moich rodziców dawniej kwitły takie właśnie odmiany wielkokwiatowe, wcześnie kwitnące i one bardzo często łapały uwiąd. Do tego po prostu stopnia uprzykrzały życie moim rodzicom, że całkowicie je usunęli z ogrodu. Po prostu bardzo się do nich zarazili i ja też się w sumie do nich zaraziłam. Moi rodzice mieli naprawdę wspaniałą rabatę. Kiedyś nie było takiego dostępu do internetu, nie było takiej dostępnej właśnie tej wiedzy na tematy takie ogrodowe. Moi rodzice posiłkowali się tutaj głównie takimi magazynami ogrodniczymi i ta rabata naprawdę była wspaniała, bo była takim katalogowym przykładem takiej angielskiej rabaty. To była taka ciemna, czarna podpora z drewna, którą mój tata zbudował na tle białej ściany i tam się pieły takie powojniki ciemnofioletowe i bordowe, a na dole właśnie były czosnki ozdobne. I pierwsze czosnki ozdobne, jakie tutaj wprowadziliśmy do ogrodu z mężem, to były właśnie te wykopane z ogrodu moich rodziców. Także moi rodzice naprawdę stworzyli wspaniałą rabatę, no ale tak jak mówię, te powojniki bardzo chorowały na uwiąd i moi rodzice je usunęli.
Z tego też powodu ja stwierdziłam, że będę się raczej ograniczała do tej grupy powojników późno kwitnących. No i w pandemii, tak jak to pewnie większość osób tutaj na Instagramie i na YouTubie, dzięki Marcie Potoczek dowiedziałam się w ogóle o tym, że istnieje grupa tych powojników włoskich Viticella, że właśnie one charakteryzują się tą wyższą zdrowotnością i odpornością na inne choroby. I powiem Wam szczerze, że faktycznie one sobie radzą u mnie w ogrodzie chyba najlepiej, mają bardzo duże przyrosty, bujnie, obficie kwitną. Mało tego, my dopiero w tym roku wyłożyliśmy linie nawadniające, a te powojniki przy tym naszym przęśle ogrodowym rosną na takim spadku, więc tam wody dostawały niewiele, a i tak sobie uważam, że wspaniale radzą, pięknie kwitną. Jednak tutaj chciałam postawić na troszeczkę inne odmiany, żeby wypróbować czegoś nowego, no i musiałam się porządnie zastanowić, jakie odmiany wybrać. I tutaj stwierdziłam, że poszukam informacji na starych, sprawdzonych forach takich internetowych. Tam można czasami znaleźć naprawdę takie wartościowe wpisy, wartościowe treści, dlatego że ludzie polecają tam odmiany stare, sprawdzone i ja po prostu ufam tym wpisom. Tam znalazłam fajne odmiany. Ja Wam zaraz tutaj napiszę, jakie to są odmiany, jednak musiałam jeszcze dobrać odpowiedni kolor, dlatego że tutaj mam posadzone dwie róże. Są to róże pnące w odmianie Malvern Hills. Są to róże Davida Austina i one są w kolorze pastelowej żółci i to jest całkowita odmiana jak dla mnie, dlatego że większość moich róż jest właśnie białych, fioletowych, takiego koloru kawy z mlekiem, różowych, natomiast żółci u mnie w ogrodzie jest jak na lekarstwo. Zazwyczaj ta żółć pojawia się na narcyzach, na żonkilach wiosną, natomiast latem no ja tej żółci unikam. Natomiast ta róża tak mnie ujęła, tak mi się spodobała, że nie mogłam się po prostu powstrzymać. Jest to róża, która kwitnie takimi klastrami, można by powiedzieć, więc na tym jednym pędzie mamy bardzo, bardzo dużo kwiatów i one, kiedy dojrzewają, bieleją, więc przy końcu kwitnienia ta róża naprawdę z daleka wygląda na taką białą. I do tej żółci chciałam dobrać coś, co już nie byłoby takie pastelowe, bo u mnie powojniki są właśnie błękitne, różowe, a tutaj postanowiłam dodać taki ciemny fiolet. Także dobrałam tutaj dwie odmiany, które naprawdę miały bardzo dobre opinie. Tutaj pisałam też na Instagramie z moimi koleżankami, które posiadają w ogóle te powojniki i naprawdę powiedziały, że one kwitną praktycznie przez cały sezon. Kiedy już zaczną kwitnąć, to kwitnienie trwa i trwa, więc mam nadzieję, że one tutaj zarosną ten cały łuk. Kusi mnie bardzo, żeby dodać tutaj jeszcze takie odmiany na początku łuku i na końcu, takie te wcześnie kwitnące, ale jeszcze nie wiem, czy się na to zdecyduję. Dodatkowo ja już wydałam całą moją pulę pieniędzy z urodzin, także i na te powojniki, i na te trawy. Czy jestem z tego powodu dumna? No nie. Czy jestem szczęśliwa, że mam te odmiany i powojniki? Tak. Czy bym powtórzyła ten proceder? Pewnie tak. Więc te powojniki naprawdę sprawiają mi już teraz wiele radości i mam nadzieję, że jak zakwitną, to będzie tutaj przepięknie. Dodatkowo ten ciemny fiolet będzie idealnie współgrał właśnie z tymi odmianami bylinowymi, tą odmianą Arabella, bo ona te kwiaty też ma w takim ciemnym, fioletowym kolorze. Te bylinowe powojniki można naprawdę z powodzeniem łączyć, tak jak ja tutaj, z niskimi hortensjami, ale również z różami jako takie wypełnienie, na przykład pomiędzy jednym a drugim kwitnieniem róż, dlatego że ten powojnik naprawdę kwitnie obficie przez cały sezon. Także ja już się będę z Wami żegnała. Całą listę roślin, jakie mam posadzone na jednej i na drugiej rabacie przy tym łuku różanym, wpiszę Wam po prostu w opisie tego filmu, tak Wam będzie wygodniej wyszukiwać odmian, roślin, które Was może zainteresowały. Pomyślałam sobie też, że chyba pora na kolejny spacer po ogrodzie, dlatego że przez majówkę rozkwitło tyle roślin, że ja nie nadążam Wam tego wszystkiego pokazywać i sama nie nadążam się zachwycać tym całym kwitnieniem. Także planuję kolejny spacer. Mam też nadzieję, że dzisiejszej nocy, bo dzisiaj jest zapowiedziane 3 stopnie ciepła, mam nadzieję, że ta temperatura nie spadnie jeszcze poniżej zera, dlatego że te rośliny już są tak wymęczone tymi skrajnymi temperaturami cały czas. Mam nadzieję, że ten ogród przetrwa.
Ja Wam chcę podziękować za wsparcie, dziękuję Wam za subskrypcję, dziękuję Wam za komentarze. Super, że odzywacie się do mnie w wiadomościach prywatnych na Instagramie, że utrzymuję z Wami kontakt. Naprawdę mnie to bardzo, bardzo cieszy, że w ogóle możemy się wymieniać jakimiś spostrzeżeniami, jakimiś doświadczeniami co do uprawy roślin. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, a my się widzimy niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa!